Ja nazywam się Michał Ciok i pracuję w firmie Ascomp jako, jak to teraz ładnie się mówi, Network and Security Engineer. I zajmuję się przede wszystkim w Ascompie procesem zarządzania podatnościami. Bo będę mówił dzisiaj o tym procesie, o wdrożeniu tego procesu, nie tylko na podstawie wdrożenia narzędzia, bo w przypadku tego procesu nie tylko narzędzie gra ważną rolę, ale zbudowanie tego procesu, zrozumienie go i skuteczne zaimplementowanie, bo często ten proces kończy się na tym, że wdrożyliśmy narzędzie, które jest nieużyteczne. Ale żeby wyjaśnić, skąd tu się wzięliśmy, to naszą firmę Ascomp, ładnie zbudowałem sobie takie porównanie dzisiaj po tym naszym pierwszym wykładzie, że my jesteśmy ze świata IT, nasz partner, organizator dzisiejszej konferencji Techniska jest z świata OT, a nasza współpraca to ten interfejs, o którym było mówione. Ten interfejs, ta wymiana danych, o której mówimy. Nasi inżynierowie współpracują, bo ta współpraca jest potrzebna. Jesteśmy na rynku od 33 lat, wyróżniamy się, pozycjonujemy się jako firma inżynierska, ponieważ większość naszej firmy stanowią inżynierzy. Jako że większość firmy stanowią inżynierzy, to posiadamy centrum supportowe, oczywiście odpowiednie kompetencje techniczne. Każdy z naszych inżynierów ma przyporządkowaną działkę, odpowiednie certyfikaty w tej działce, w produktach, które wdrażamy, które realizujemy. Działamy projektowo od poziomu zaplanowania, architektury danego rozwiązania poprzez testy, aż po wdrożenie, wsparcie czy utrzymanie. I tutaj jest taki punkt na końcu, się nazywa subiektywnie większa obiektywność. Co to znaczy, że jeżeli szukamy dla klientów jakiegoś rozwiązania, podpowiadamy, jak coś wdrożyć, no to my mamy to doświadczenie od innych klientów, z innych projektów. Możemy podpowiedzieć, jak to działało u innych, jak to zrobić, jak można to dopasować do Was. Wraz z Waszą wiedzą na temat Waszej firmy, Waszej sieci można to zoptymalizować. Nasi klienci są w różnych branżach. W tej branży, której dotyczy ta konferencja, o OT, również klientów mamy. Polska Grupa Górnicza, Energa, Grupa CIE, Gaspol. To takie firmy, Grupa Maspex, bardzo dużo OT, które posiadają rozwiązania wspierające ten system, bezpieczeństwo tego systemu. Oczywiście wiele innych, sektor publiczny czy finanse, media i telekomunikacja, praktycznie każda branża z nami współpracuje najszerzej, jeśli chodzi o IT i my w tym świecie się obracamy, natomiast w świecie OT też łączymy swoje siły z Techniską. No więc przejdźmy do tego naszego tematu głównego. Jak przychodzimy z zarządzaniem podatnościami, to czasem klienci mówią, no i mi tam wystarczy, że jakiś antywirus mi pokazuje czasem podatności, czasem już EDR-a mamy i ten EDR ma jakieś takie wyświetlanie podatności. To jest dla dużych sieci, dla SOC-ów, ja nie mam ludzi, którzy się tym zajmą, to mnie nie dotyczy. To dotyczy nas wszystkich i tutaj jest przykład. CVE 2022 to był początek roku. Keyless System Honda, tak, czyli ten system Hondy do otwarcia samochodu, gdzie kluczyk jest blisko nas, był podatny na atak, na replay attack. Wyglądało to mniej więcej w taki sposób. U nas może nie było aż tak głośno o tym, że dało się to wykorzystać, no ale tam, gdzie Honda jest popularna, na przykład w Japonii, no to bardzo mocno CVE odbiło się na klientach takich komercyjnych, nie na klientach indywidualnych, nie na firmach. Także jak widzicie, własne CVE otrzymało aktualizacja, Honda wydawała odpowiednie zalecenia. Dotyczyło to nas wszystkich. Dotyczy nas wszystkich podatność na poziomie domu tak naprawdę, na poziomie urządzeń. Myślę, że takie nagłówki kojarzycie, mając jakieś Twittery, przeglądając Niebezpiecznik, Sekurak, zaufaną trzecią stronę, Security bez tabu na przykład, tak? Dzisiaj jest z nami Wojtek. To takie nagłówki o tym, że powinniśmy się łatać, aktualizować jak najszybciej,
nasze iPhony, nasze przeglądarki, bo mamy podatności w nich, które sprawiają, że można zrobić nam krzywdę. Nawet na komputerach domowych to jest bardzo ważne. Więc trzeba o to dbać i nawet na poziomie domu. Dotyczy to nas wszystkich i nasi klienci, z którymi budujemy ten proces zarządzania podatnościami, to są klienci od takich, którzy kupili od nas 15 licencji na zarządzanie podatnościami, od takich, co kupili 100 000 na swoje zasoby. A więc jak najbardziej dotyczy to wszystkich. I jeszcze taki przykład na koniec. Było dzisiaj przed chwilą tutaj w tej sali było mówione o ransomware'ach. Ransomware'y często lubią korzystać z podatności, więc często mamy powiązania z tym, że jakiś ransomware zaszyfruje nam dane, okradnie nas z tych danych, wyśle gdzieś te dane, chce od nas okupu, wykorzystując właśnie jakąś podatność, najczęściej zero day. Czyli jeżeli ja mam coś chronić, to muszę wiedzieć, że to mam. Więc inwentaryzacja jest bardzo ważna też na każdym szczeblu naszej sieci. Zaczynając od prostych końcówek, na których mamy na pewno różne narzędzia, które zbierają teraz software, bo teraz tak i narzędzia gotowe do inwentaryzacji mogą to robić, i narzędzia antywirusowe, jakieś końcówkowe, czy EDR-y. Teraz mamy choinkę agentów czasem na stacjach i każda może robić coś przy okazji. Natomiast fajnie, żebyśmy zbierali całe środowisko w jednym narzędziu. Czyli od tego, jaki mam hardware, jaki mam software, gdzie mam software, który nie ma już wsparcia, który wygasł mu wsparciu, gdzie jest nieaktualny software, gdzie mam software, którego nie chcę mieć. To też jest ważna rzecz. Czyli w tej chwili czasem mamy takie w firmach zalecenia, że my korzystamy tylko z przeglądarki takiej i takiej, a inne już nie instalujemy. Tylko że prawda jest taka, że Chroma czy Firefoxa może zainstalować użytkownik, który nawet nie ma praw administratora. On to może zrobić u siebie w katalogu. I warto, żebyśmy o tym wiedzieli, no bo jeżeli taki Chrome będzie zainstalowany przez niego, bo on, nie wiem, nie może się gdzieś dostać i uda mu się to jakoś obejść, uda mu się obejść na przykład ustawienia proxy jakąś przeglądarką, no to stanowi to zagrożenie, on nie będzie je aktualizował regularnie. Też oprócz tego, gdzie jest nieautoryzowany software, to trzeba odwrócić sytuację, gdzie jest software, którego my chcemy, żeby był, a go nie ma. Missing required software, gdzie nie ma antywirusa. Tak? Ja pracowałem w budżetówce, w jednej z dużych instytucji w Warszawie i tam wszyscy mieli antywirusa oprócz prezesa. No bo prezes nie chciał, prezes nie zmieniał hasła, był najważniejszy. No i trzeba było to wiedzieć, więc żeby oszacować ryzyko, trzeba było wiedzieć, co na tym komputerze się znajdowało. Takich kruczków nie tylko w instytucjach publicznych, ale w firmach też może się okazać, że jest sporo. Security też lubi nie trzymać się zasad. Kolejna rzecz to kontenery. Też takie środowisko, które jest nowe i którego strasznie nie lubimy dotykać. Ja ten proces zarządzania podatnościami w kontenerach już teraz coraz częściej wdrażam, bo zauważamy, że to jest środowisko, które łatwo zaatakować, które ma swoje plusy i minusy, ale jak rozmawiamy z DevOpsami, jak rozmawiamy z osobami, które piszą kod, to one mówią, nie, absolutnie tego nie dotyka i ja wymuszę na biznesie, że tego nie dotkniesz, ja nie chcę, żeby mi cokolwiek zrobić. Więc zbudować taki proces jest niezwykle trudno w przypadku kontenerów. Natomiast widoczność tego, jak wyglądają te kontenery, jaki software jest na obrazie, jaki jest na kontenerze, jakie mamy różnice, jaki software jest na poziomie już pisania takiego kodu, jest bardzo ważne. A szczególnie to, że mamy w tej chwili te kontenery w bardzo różny sposób ujęte. Kontenery jako środowisko on-premisowe, jako Docker czy OpenShift, kontenery jako rozwiązania chmurowe, kontenery jako gotowy kod, który wrzucamy do AWS-a, Google'a czy Azure'a. Urządzenia mobilne, też cały czas coś, co potrafi kuleć.
czyli rozdajemy urządzenia, jakoś tam je harderujemy, ale nie do końca mamy o nich wiedzę, co się z nimi dzieje. To też coś, co jest takim punktem achillesowym, co jest piętą achillesową. OT, czyli punkt tej prezentacji, to też coś, o czym powinniśmy wiedzieć, gdzie się znajduje. Jak mamy jeden system, to było fajnie powiedziane na pierwszej prezentacji, jeden SOC, 2 oddziały. Mamy interfejs pomiędzy tymi systemami, więc może warto, żeby te systemy się wymieniały informacjami, gdzie ten interfejs jest, gdzie one się łączą. Będzie to też tutaj ładnie pokazane na tym obrazku, tak? Od poziomu Field Devices do Enterprise do PC. Więc ten interfejs wiemy, gdzie się znajduje, inwentaryzujemy. Certyfikaty tu są podane. Zawsze te certyfikaty wrzucam, dlatego że Qualys jako narzędzie, o którym tutaj sobie tak naprawdę mówimy, to słynie z takiego portalu, który się nazywa SSL Labs. Jest to portal darmowy, możecie sobie sprawdzić, jak macie jakieś usługi wystawione w internecie, możecie wpisać stronę internetową, on wam tam podsumuje, jak wasze połączenie SSL TLS jest skonfigurowane, czy nie ma gdzieś jakiejś podatności, jakiegoś cyphera słabego, czy jakiegoś protokołu słabszej wersji. Chmury. Chmury to też kolejna rzecz, której trochę nie uznajemy, że to w naszej sieci jeszcze jest nasza sieć. To jest tak, brzeg sieci nam się zmienił, że kiedyś był firewall, sobie przez ten firewall coś wychodziło, albo wszyscy wchodzili po VPN-ie. No troszkę też pandemia to wszystko pozmieniała, wyrzuciła ludzi do domu, nie mieliśmy licencji na VPN albo przepustowości, część rzeczy wynieśliśmy do chmury, Teamsy czy inne usługi i to też jest nasza sieć. Też musimy wiedzieć, co się w tej chmurze znajduje. W chmurze jako usłudze, jako infrastrukturze, jako kodzie, tak? To wszystko jest tutaj ujęte. Czasem mam takich klientów, którzy mi mówią na spotkaniu ze mną, rozmawiamy przez Teamsy i ja mówię o inwentaryzacji chmury, o tym, że to usługi chmurowe są, że cały ten system jest oparty o chmurę i klient mi mówi: nie, ja absolutnie nie wierzę chmurze, ja nic bym nie przepuszczał przez chmurę. I ten człowiek ze mną gada na Teamsach, nie? Także no, tak wygląda czasem rozumienie chmury. Kolejna rzecz to web aplikacje. Coś, co wystawiamy na zewnątrz, czasem wewnętrzne web aplikacje. To też ma swoje podatności, też powinniśmy wiedzieć, jak te web aplikacje są zbudowane, bo na web aplikacje wchodzi, w działanie takiej web aplikacji wchodzi software, wchodzi baza danych, wchodzi odpowiednie biblioteki, to wszystko generuje podatności. Zresztą jedna z najgłośniejszych podatności w przeciągu tych 2 lat, czyli Log4j, bardzo mocno wykorzystywany przecież na web aplikacjach. Jedna taka ważna rzecz, czyli widoczność z zewnątrz. Mamy takiego klienta, który jest na tyle duży i rozproszony, no jest to korporacja międzynarodowa, natomiast oni są już na tyle duzi, że ich security dzieli się na takie małe już poszczególne działy i tutaj w Polsce mają dział Vulnerability Management, czyli w ogóle mają ludzi pod sam Vulnerability Management. Natomiast oni są już podzieleni, komunikatywność w takiej firmie jest ciężka i to, z czym do nas przyszli, na poziomie już inwentaryzacji, nie tylko badania podatności, to mówią, my nie wiemy, co na zewnątrz, to już nie mówię o środku, co na zewnątrz jest nasze. No bo wiemy, że maska, to oni mają maskę 16-bitową jako adresację, no ale teraz bardzo dużo rzeczy jest wyniesionych do chmury, więc tych web aplikacji, usług, które są tworzone w AWS-ie, Azurze, codziennie u nich powstają, nie wiedzą. Więc przyszliśmy z rozwiązaniem, tu właśnie jest taki cytat, ja mówię, ale wy macie CMBD, no tak, ale tam w CMBD jest za dużo tego, to nie jest na pewno nasze. I to naprawdę tak było, wiecie, w CMBD mieli wpisane 1.1.1, ja mówię, to jest wasze, przecież to jest Cloudflare DNS. A nie wiem, ktoś to wpisał do CMBD, nie? Także nie działało to. I stwierdziliśmy, jak coś takiego zinwentaryzować, jak zobaczyć i znaleźliśmy rozwiązanie w tym narzędziu, które służy do zarządzania podatnościami u nich, ponieważ od jakiegoś czasu integracja z silnikiem Shodan w Qualisie jest możliwa i to jest integracja wbudowana, czyli nie trzeba mieć Shodana oddzielnie wykupionego.
I wpisuje się proste dane, takie może nawet prościej niż w Shodanie, bo wpisujemy na przykład domenę, albo certificate subject, albo jakieś IP, organization i on raz dziennie z tym Shodanem sobie gada i nam wyrzuca informacje. I tutaj jakby taka na demo skonfigurowałem ascomp.pl i on sobie znalazł ascomp.pl, że rzeczywiście coś takiego w internecie jest, znalazł jaki adres IP. Widzimy, że on korzysta nie tylko z Shodana, tu jest Whois, także takie otwarte narzędzia też są wykorzystywane przez Qualisa, aby wiedzieć, czy coś jest na zewnątrz wystawione. I co jest ciekawe, o ile bardzo fajnie to zadziałało, bo zinwentaryzowaliśmy to, o czym mówiliśmy, czyli że to należy do tej firmy rzeczywiście, to jest adres ich, na tym stoi jakaś domena, jakaś usługa i to się udało, to jeszcze oprócz tego zinwentaryzowaliśmy ileś domen, które kompletnie do nich nie należą, ale lubią się pod nich podszywać. No bo jeżeli ktoś tam w certyfikacie gdzieś sobie tam konkretną nazwę firmy umieścił, no to się udało też to wrzucić. Qualys oczywiście nie wrzuca tego automatycznie do inwentaryzacji, tylko to się nas pyta, że to na pewno jest twoje. No i przechodzimy do kroku drugiego, czyli do badania podatności. Jak już wiemy, gdzie mamy tę podatność badać, znamy, zinwentaryzujemy się, to możemy zacząć badać podatność. Oczywiście widzicie, że tych segmentów sieci, tego jak sieć się zmienia, gdzie ta sieć jest, gdzie jest coś nasze, gdzie jest coś nie nasze, to się to bardzo rozmywa, więc dlatego ten proces zarządzania podatnościami jest trudny. Nie wdrożymy go całkowicie natychmiast w ciągu 1 roku na całą organizację, ponieważ musimy zająć się jakimś segmentem, czy to właśnie segmentem stacji końcowych, serwerów, urządzeń jakichś sieciowych, tak? No bo to oczywiście też tego dotyczy, czy to jakąś chmurę, czy kontenery, czy OT. No i powoli sobie integrujemy ten proces, aby działał on w jednym narzędziu. A więc zawsze wdrażamy to pewnymi segmentami. I to, co warto powiedzieć, to musimy śledzić, jak to u nas wygląda, bo podatności dotyczą zarówno Windowsów, tak, często Microsoft wypuszcza co wtorek, tak, wypuszcza poprawki i daje nam informacje, co łatają. A jeszcze raz w miesiącu jest ten zwany Patch Tuesday, w którym w ogóle wrzucają taką zbiorczą paczkę i tam cały biuletyn tego, co łatają. I ja wspomniałem wam o tym, że podatności dotyczą nas wszystkich, że na takich stronach jak Niebezpiecznik, czy Zaufana Trzecia Strona, czy Sekurak możemy sobie czytać o tym, co groźnego w tej chwili następuje. Natomiast oni dają takie informacje najbardziej groźne, najbardziej medialne, które w tej chwili się dzieją. Jakby mieli wypuszczać każdą podatność opublikowaną w bazie i każdą podatność znalezioną przez każdego producenta, to ich aplikacja zainstalowana na telefonie by nam co minutę wysyłała pewnie powiadomienie, nie? A więc podatności na każdym etapie, na każdym etapie sieci, na każdej urządzeniu. Tak jak mówimy o Windowsach, czy dotyczy to ogólnie na przykład SSL-a, czy dotyczy to właśnie Firefoxa, czy jakiegoś tam Cisco, czy taka rzecz jak Unauthenticated Access to FTP Server, tak? To jest na przykład podatność z drukarki, ten dostęp nieautentykowany do FTP. Drukarki, jakieś Kyocera starsze u klienta miały taką podatność. I można powiedzieć, że ta podatność będzie groźniejsza niż ta, jeżeli na Firefoxie jest zainstalowane jakieś stacji, do której jest łatwiejszy dostęp. Oczywiście, że tak. Chociaż ktoś, kto ma sieć niezabezpieczoną na przykład NAC-iem, to może się okazać, że przez ten serwer FTP uda mu się wgrać coś takiego, co ludzie sobie pościągają na stację i czym się dostaną, na przykład właśnie jakieś ransomware się dostaną przez taki niezabezpieczony FTP w drukarce. A wystarczyło podnieść firmware tej drukarki i wszystko jest OK. Kolejna rzecz to podatności. Inwentaryzacja podatności to nie jest test penetracyjny. To jest inwentaryzacja, wiedza dla nas o tym, że my to posiadamy. A więc te podatności są, przemijają i wracają. Więc to, co nam da takie narzędzie, to da nam informację też, czy taka podatność żyje. Tutaj mamy trending pokazany. Czyli to, co robi tutaj zespół Qualisa, aby nam w tym narzędziu dostarczyć taką informację, to ma specjalny zespół, on się nazywa Qualys Research Team i oni przeczesują dark web, przeczesują jakieś inne źródła, których nie ujawniają
No jest to firma amerykańska, dobrze się kumająca z Microsoftem, więc podejrzewam, że tam jakaś ta wymiana danych jest spora. No i tam mówią, gdzie takie udokumentowane wykorzystanie takiej podatności się odbyło. Tak jak było powiedziane o tym, że ten SOC jest dwie jednostki i ten interfejs, to też warto powiedzieć, że Qualys troszkę tym etapem idzie, bo mamy VMDR-a, który służy do IT i inne podmoduły, które służą do kontenerów, do chmur, do różnych narzędzi, ale oddzielnie jest VMDR OT, tak? Czyli on funkcjonuje na podobnych zasadach, na tych samych narzędziach, które poznamy, ale jest oddzielnym modułem. I tak samo, tak jak tam widzieliście CVI, to tu widać i CSA, tak? Pochodzące z CIS-y i informacje na temat podatności związanej z narzędziem OT. Tutaj mamy vendora, tak. Chwilkę jeszcze o tych kontenerach, bo to jest rzecz, która mocno teraz trenduje. Więc jak budujemy taki proces w przypadku kontenerów, to budujemy skanowanie na 3 etapach, już na poziomie budowania obrazu i to w sposób taki aktywny. Czyli ktoś, kto buduje nam ten obraz, jakiś deweloper, na końcu tego procesu, przy integracji z takimi narzędziami jak Jenkins, Bamboo, DevOps, daje nam możliwość to zeskanowania już na poziomie tego narzędzia, wrzucenia sobie klocka w takiego Jenkinsa, zeskanuj mój obraz, mój kod w tej chwili i dostaję informację, sorry, ale w tym kodzie już wykryłem krytyczną podatność. Ten obraz nie może trafić do głównego produkcyjnego rejestru. Tak? Jak sobie zostanie to poprawione, Jenkins uzna to OK, wykonałeś robotę poprawnie, idzie to dalej. Natomiast skanować musimy zarówno na poziomie rejestru, jak i kontenerów, ponieważ te różnice mogą się pojawić. Mamy coś zmienione w kontenerze, nie zmienione w obrazie. Mamy coś zmienione w obrazie, jeszcze nie w kontenerze. Te różnice też Qualys wyświetla, więc jakby tutaj integracja jest istotna. Integracja jest z różnymi narzędziami, zarówno chmurowymi, jak i on-premisowymi i warto taki proces u siebie wdrożyć. Ale jak ja wam tak mówię o tych podatnościach, to widać, że tych podatności pojawia się dużo. Czasem na 50 stacjach, na których robimy test, okazuje się 4,5 tysiąca podatności, 5 tysięcy podatności. To tak średnio wychodzi. To są podatności na każdym szczepie, na każdym etapie, na etapie software'u, ustawień, na etapie jakichś danych w rejestrze, które zostały, więc ważne jest oszacowanie ryzyka. Są oddzielne systemy służące do tego, którymi na przykład Qualys się integruje, ale Qualys też od jakiegoś czasu ma swoje narzędzie nazwane TruRiskiem, które daje nam możliwość wyciągnięcia takich danych, jak co jest bardziej widoczne z zewnątrz, na przykład przy integracji z tym Shodanem. Bo możemy sobie zbudować całą ścieżkę. Shodan widzi jakąś web aplikację, to jest powiązane z jakimś serwerem wewnętrznym, to jest powiązane z jakąś bazą danych i możemy powiedzieć, że public facing asset to jest. Możemy powiedzieć, co jest dla nas bardziej krytyczne. Jakie zasoby produkcyjne są bardziej krytyczne niż te, które są testowe. Możemy się dowiedzieć, co nie było przez nas skanowane od jakiegoś czasu. Bo może zrobiliśmy skan całej sieci, wrzuciliśmy to, co jest nam najłatwiej zeskanować, a reszta została. Tak często te procesy wyglądają. Procesy się zatrzymują na tym, że robimy raport, wysyłamy do adminów, oni pierwszy raport przeczytają, drugi wrzucą już do odpowiedniego folderu i on co tydzień przychodzi, wpada do odpowiedniego folderu i potem po iluś latach pracy jest 2000 PDF-ów w tym folderze, trzeba go wyczyścić. I to jest cały proces. No to nie działa taki proces, więc trzeba umieć wdrożyć ten proces. A więc Qualys na podstawie swoich algorytmów, podanych przez nas danych oraz tych danych związanych z Public Facing Asset oraz tych danych z Qualys Research Team, który nam mówi, co jest bardziej groźne, co mniej groźne, co jest powiązane z ransomwarem, co jest zero day'em, wyznacza nam bardziej lub mniej podatne zasoby, którymi powinniśmy się zająć. Zarówno zasoby, jak i podatności, które stanowią jakiś high risk u nas. Wspomniałem o tym, że takie media jak Niebezpiecznik i Zaufana Trzecia Strona nie mogą podawać informacji o każdej podatności, która się pojawiła każdego dnia, ale Qualys może, bo do tego służy, dlatego ma odpowiedni moduł,
który oczywiście jest zbudowany, jakby nie w żaden sposób dodatkowo płatny, który podaje takie informacje bardziej techniczne na temat każdej podatności, która wyszła, która się pojawia, ile się znajduje zasobów, które dotyczy u nas ta podatność. Dobrze, przyspieszamy w takim razie. Wspominałem o tych raportach, o tym, że te procesy często nie działają. To jak działać? Trzeba łączyć codzienne działania, codzienne z IT, security. Czyli na przykład wysyłać informacje o podatnościach, jak je rozwiązać, jak je patchować z systemami takimi jak Jira, Remedy, ServiceNow. Oczywiście to są przykłady popularnych, ale tutaj możemy każdy system połączyć, który potrafi przyjąć jakiekolwiek dane, czy to z maila, czy to z CVV, czy z czegokolwiek. Tak? Także te informacje umieszczone w postaci zgłoszenia, załataj ten serwer. To jest jedna z takich rzeczy, która się u klientów sprawdza. Druga rzecz to są gotowe narzędzia od Qualisa jak Patch Management, czyli tym samym agentem, który będzie łatał, możemy wypuścić paczkę, zainstalować, wypuścić jakiś skrypt. Qualis daje gotowe skrypty, które nam umieszczą, załatają coś, zrobią jakiś mitigation. Często jak jest Zero Day, ogłasza jakaś firma Zero Day, no to nie ma, na tym polega Zero Day, nie ma patcha. Więc co należy zrobić? Mówią, nie wiem, wyłącz jakiś serwis, jeśli możesz, zmień jakieś ustawienia, zhardaininguj swoje ustawienia. I Qualys daje nam gotowe skrypty, czy to na Windowsy, czy na OS-y, czy Linuxy, które rozwiążą daną podatność. Czy rozwiążą, no po prostu przez pewien czas załatają, dopóki ten patch się nie pojawi. Kolejne rzeczy, ostatnie rzeczy, które dzisiaj chciałbym powiedzieć, to są integracje. W takim systemie najważniejsze są integracje. Było dzisiaj mówione o tym, że takie popularne nowe narzędzia jak EDR, jak SOAR, to też narzędzia, które generują dużą ilość danych, tak? SOAR ma to rozwiązywać, czyli nam wszystko wrzucać w jedno, ma wykorzystywać moc tych urządzeń. I my też musimy się integrować jako proces zarządzania podatnościami. Integrować się na przykład z WAF-ami, czyli ja mam informacje o podatności w mojej web aplikacji. To jest podatność, której nie mogę naprawić, bo to jest na produkcji. Muszą to przepisać moi deweloperzy, muszą zmienić coś, muszą przetestować, ale mogę zintegrować się z WAF-em, który dostanie ode mnie gotową regułę, gotową iRule, gotową informację, jak zrobić virtual patch. Mogę zintegrować się z narzędziami typu SIEM, aby wysłać jakieś dane do wspólnej bazy. Zintegrować się z narzędziami właśnie ITSM, czy risk management. Tych integracji jest tu ogromna ilość i to jest ten ogromny plus i na integrację zawsze stawiamy. Już Was nie męczę. Życzę smacznego i bardzo, bardzo dziękuję.